Bo to jest tak, że to będzie w sumie odcinek dla nich, w sensie nich mam na myśli facetów, ale bardziej chodzi o nie, czyli o kobiety. Czyli de facto nie wiadomo, ale no. Dzień dobry, szczęść Boże. Witam najserdeczniej w kolejnym odcinku, zdaje się, że chyba 5. Serii Ballady i romanse, czyli o miłości. Moi drodzy, skończyliśmy segment 3 odcinków o zasadach randkowania. Mam nadzieję, że oglądaliście, jeśli nie, to zajrzyjcie koniecznie. Teraz będą 2 odcinki, będzie seria 2-odcinkowa, taka dla kobiet, dla mężczyzn. W sensie dzisiaj będzie w sumie o mężczyznach, ale de facto to jest odcinek dla Was, drogie panie. A za tydzień będzie o kobietach, ale to jest w sumie odcinek dla Was, panowie. Więc jakoś tam sobie to obczajcie, żeby to pasowało. Mianowicie, co ja bym chciał powiedzieć? Odcinek się nazywa, jak tam pewnie zauważyliście już, o takim najbardziej idealnym facecie świata. I to oczywiście nie będzie o tym, nie? Tylko to było tak, żebyście tam klikali, że to niby fajne. Ale chciałbym powiedzieć o takiej jednej cesze męskiej, o której ostatnio dużo myślę i którą też widzę, w sensie jej brak widzę wśród facetów. I ja myślę, że to jest jeden też z powodów, dla których, drogie panie, źle wybieracie facetów. Już się tłumaczę, o co chodzi, bo się oczywiście motam jak zawsze. Skąd mi się to wzięło? Wzięło mi się to stąd, że przypomniała mi się ostatnio taka absolutnie absurdalnie banalna sytuacja, kiedy rozmawiałem z pewną panią, która do mnie przyszła na jakąś tam rozmowę, taką dosyć trudną, poważne sprawy, i pani miała taki notesik, gdzie miała zapisane w tym notesiku tam sprawy, które chciała ze mną poruszyć. I w pewnym momencie, jakoś tam pani była też bardzo poruszona, zaczęła płakać i tak dalej, ten notesik jej upadł na ziemię. I ja dopiero po jakichś 10-15 sekundach, uważam, że to była wieczność, zorientowałem się, że po prostu ja powinienem jej ten notesik podnieść. Dlaczego? Dlatego, że jestem mężczyzną. Dlatego, że ona jest kobietą. O co mi chodzi? Panowie, co się stało i co się zgubiło, że my jesteśmy takimi burakami? Że jest tak strasznie mało w nas takiej postawy, i mówię to z całą odpowiedzialnością to słowo, postawy sługi. Mężczyzna powinien być w związku sługą swojej pani. I nie mam tu na myśli oczywiście nic złego, w takim sensie służalczego. Nie mam tu na myśli żadnych pantoflarzy, żadnych facetów, którzy nie mają ikry, nie mają po prostu własnej woli, nie mają energii i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Tylko co się stało z tym, że mężczyzna już nie jest gotowy nieustannie do tego, żeby służyć kobiecie, z którą jest. Dlaczego mówię, że to jest odcinek przede wszystkim dla pani, mimo wszystko, a nie dla panów? Dlatego, że, drogie panie, chciałbym, żebyście się przyglądały mężczyznom, których ewentualnie wybieracie do związków, bo jak wiecie, cały czas w tej serii zajmujemy się jeszcze takim tym okresem, kiedy budujemy związki, szukamy związków i tak dalej. Nie mówimy jeszcze o małżeństwie. No, o tym pewnie dojdziemy, nie wiem, w 13 sezonie Ballad i romansów. Jesteśmy na razie na 2, więc jeszcze trochę mamy czasu. I drogie panie, jak się rozglądacie za facetami, to weźcie zwróćcie uwagę na takie rzeczy, czy on od samego początku, od pierwszego spotkania wam służy. Ja już mówię, o co chodzi. Ja marzę o facetach, którzy zawsze, ale uwaga, zawsze, kiedy wsiadają do samochodu z kobietą, to zawsze zanim usiądą, to idą otworzyć drzwi od samochodu, od strony pasażera, tej kobiecie, żeby ona wsiadła, i zamykają te drzwi za tą kobietą. Mówię o facetach, którzy, to jest coś, co zawsze widziałem w duszpasterstwach. Jest duża sala, jest mnóstwo ludzi siedzi i nagle wchodzi dziewczyna w drzwi, staje w drzwiach i się rozgląda. I gdybyśmy żyli w świecie fantastycznych facetów, to powinno to polegać na tym, że wtedy wszyscy faceci, którzy siedzą już w tej sali, natychmiast wszyscy wstają i natychmiast proponują tej kobiecie, żeby sobie usiadła tam, gdzie oni siedzieli. My oczywiście, drodzy panowie, mamy wtedy w głowach coś zupełnie innego, nie? My sobie myślimy, no się rozgląda, to sobie pewnie znajdzie gdzieś, nie? I ewentualnie jak sobie już nie znajdzie, no to wtedy jej ustąpię. Nie, zupełnie inaczej, zupełnie odwrotnie. Naturalną twoją reakcją powinno być, że natychmiast wstajesz, ustępujesz jej miejsca. Mało tego, powiem o takiej rzeczy już zupełnie absurdalnej. To mi się bardzo podoba, szczególnie na starych filmach to widać. Bardzo o tym marzę, chciałbym tak robić. Że siedzicie na przykład, drodzy panowie, z kobietą w restauracji, albo nie wiem, w kawiarni, nawet poszliście na kawę, i dziewczyna idzie do ubikacji przypudrować nosek, jak to mówią. I dziewczyna wstaje. Chłopaki, zauważyliście, że na starych filmach panowie wtedy zawsze wstają? Tylko dlatego, że ona wstała i wychodzi od stolika, to on wstaje i żegna ją na tą minutę, kiedy jej nie będzie, wstając. I kiedy ona przychodzi, on se siedział, bo tam se rębał coś tam szybko, żeby zjeść, zanim ona przyjdzie, żeby potem nie wyglądać jak burak, że tak dużo je. I kiedy ona przychodzi, on znowu wstaje, bo ona przyszła. Mało tego, wstaje, odsuwa jej krzesełko i daje jej, żeby sobie usiadła. Panowie, ja takich przykładów oczywiście mogę teraz milion, nie? Ale
To jest w ogóle, myślę, coś fundamentalnego, czyli taka postawa w mężczyźnie. Ja jestem od tego, żeby nieustannie okazywać jej szacunek i godność i żeby jej służyć. I tak jak mówię, nie chodzi mi tu o żadne pantoflarstwo, nie. Tylko o postawę sługi, tak jak Pan Jezus był sługą. Mnie się wydaje, że to jest o tyle ważne na przykład też dzisiaj, bo my żyjemy w takim tym zwariowanym świecie, ja przepraszam, bo ja nie chcę nikogo obrazić, ale trochę chcę. W sensie tych feministek wszystkich śmiesznych, nie? Bo dla mnie feministki są po prostu zaprzeczeniem kobiecości, bo one nie walczą o kobiecość, tylko o to, żeby z kobiet zrobić chłopów. I na przykład ja nie mogę tych feministek, ja znam kilka takich, że na przykład jak się im otwiera drzwi, to one się oburzają, że im się otworzyło drzwi, bo to jest takie właśnie traktowanie ich inaczej niż, no właśnie, że jakby one nie zasługiwały, czyli zasługiwały. Ja w ogóle nie wiem, o co w tym chodzi. W ogóle, drogie panie, nie bójcie się tego. Wy macie być królowe, ale w takim sensie, w dobrym sensie. W takim sensie, bo jesteście cudowne, piękne i godne szacunku. I jakby nie bójcie się tego też, że macie oczekiwać od mężczyzny, żeby on taki był. A nie, że wy tego nie potrzebujecie, bo wy wcale nie jesteście, nie wiem, no właśnie nie wiem, o co tu chodzi. Że nie jesteście takie wyjątkowe, czy jesteście takie same jak oni? No nie jesteście. Jesteście piękne, cudowne, niepowtarzalne, nie z tego świata i po prostu klękajcie narody. Więc nie bójcie się tego. I jeżeli po prostu jakieś takie feministyczne rzeczy w głowach się wam rodzą, żeby tak nie było, że macie być takie same jak faceci i skoro facet jest taki, to ja też będę taka. To oczywiście nie chodzi o to, bo to też są takie baby straszne, nie? Żeby teraz była jakaś kobieta, która po prostu łazi i a nie otworzyłeś mi drzwi, a nie wstałeś, kiedy wstawałam. Nie, to nie o to chodzi. Tylko nie bójcie się tego, że macie w sobie takie oczekiwanie i nie bójcie się go też uczyć w pewien delikatny sposób, że on to ma taki być. Może tak jeszcze do was, panowie, bo właśnie jak spotkacie takie coś, że ktoś się będzie oburzał, chociaż no, ja mam wrażenie, że to jest bardziej w telewizji niż w realu, że w realu kobiety są normalne. Że jak spotkacie kogoś, komu otworzycie drzwi i tak pani się oburzy, to je jeszcze 2 razy otwórzcie. To ją w ogóle wpuśćcie, potem ją wyprowadźcie z powrotem i jeszcze raz ją wpuśćcie, żeby jeszcze raz jej te drzwi otworzyć. Naprawdę, panowie, bo to jeżeli takie coś spotykacie, to w ogóle... I drogie panie, weźcie się rozejrzyjcie, jak szukacie faceta, czy on takie coś ma. Czy on nieustannie próbuje we wszystkim właśnie wam ustąpić, usłużyć, okazać wam szacunek i tak dalej. Dlaczego? Bo inaczej to się potem kończy tak, że po prostu macie nieroba w domu, który nic nie robi, chce tylko, żeby go obsługiwać i który was traktuje jak przedmiot. Który was traktuje, przepraszam, że to powiem, ale po prostu traktuje was jak szmatę do wycierania. Nie taki ma być mężczyzna. Mężczyzna to ma być ktoś, kto ci służy. I wy, panowie, o tym pomyślcie, czy wy macie takie odruchy, a jak nie, to się zacznijcie ich uczyć. Ja się tego powinienem uczyć. Ja tej kobiecie, kiedy jej tylko upadł ten notes, powinienem się natychmiast rzucić po prostu do kolan tej kobiety, żeby jej podnieść ten notes. No ale nie, ja jestem księdzem, ja ją spowiadam, to ona powinna sobie podnieść. Co za w ogóle bzdury w głowie. Nie. I to, że tego nie zrobiłem i dopiero po 15 sekundach się zorientowałem i na szczęście się zorientowałem po 15 sekundach, bo sobie posłuchałem wcześniej pomarańczarni i się sam nauczyłem od siebie, że tak powinno być, to jest okej, ale taki odruch powinien być, panowie, w nas od razu. I drogie panie, takich facetów szukajcie. To jest najbardziej niezwykły facet świata, czyli taki, który ma nieustannie gotowość w sobie do tego, żeby wam służyć. Mówię nie służalczo, tylko służyć, czyli kochać was, poświęcając siebie. To jest po prostu mega facet. I taki by wam się, drogie panie, do związku bardzo, ale to bardzo przydał.